Serdecznie zapraszam do odcinka 3 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 2. W poprzednim odcinku opowiedziałem o Unii podpisanej 445 lat temu. W tym odcinku opowiem o stosunku Litwinów do Unii. Dlaczego Litwa dążyła do zawarcia Unii? Otóż w 1558 roku, czyli 11 lat przed podpisaniem Unii Lubelskiej, rozpętała się wojna litewsko-rosyjska, w której Litwini walczyli z Rosją Iwana IV Groźnego. W ciągu 7 kolejnych lat sojusznicza Polska wystawiła 300 rot wojsk kosztem 2 milionów złotych. Czyż nie mamy tu pełnej analogii do obecnej sytuacji za wschodnią granicą, kiedy Polska nie tylko wspiera militarnie obcy nam kraj, ale również finansuje jego obywateli, doprowadzając do załamania polskiej gospodarki i pauperyzacji polskiego społeczeństwa. Czy podpisanie aktu poddańczego wobec krainy w 2016 roku przez Antonio, zwanego ministrem, z państwem będącym w stanie wojny od lat 8, wciągniętym do niej przez anglosaskie siły, można nazwać inaczej niż aktem zdrady? Jego towarzysz z piaskownicy Donaldo podpisał podobny dokument w 2024 roku. Strona polska w osobie króla Zygmunta II Augusta, mamiona wizją imperialną, miała wchłonąć Wielkie Księstwo Litewskie do ziem korony, metodą faktów dokonanych. Litwini wcale nie chcieli takiej unii, a szlachta litewska, stanowiąca pospolite ruszenie, domagała się wpływu na rządy w państwie. Przedstawiciele litewscy zostali zmuszeni do powrotu do miejsca rokowań i 28 marca król zaaprobował nowy projekt Unii opracowany przez Sejm Koronny, który podpisał 4 lipca. Król Zygmunt II August, zagorzały zwolennik Unii, był popychany bez wątpienia pychą, która zawsze kroczy przed upadkiem. Oczywiście odpowiednio dobrani doradcy roztaczali przez nim wizję Rzeczypospolitej jako mocarstwa i ogromnych korzyści majątkowych z tego tytułu. Podobnie dzieje się współcześnie wśród elit nazywanych polskimi, którym oprócz bogactwa za zdradę zapewnia się władzę totalitarną oraz bezkarność gratis. Czy można nazwać ich jeszcze Polakami, skoro posiadają paszporty obcych nam krajów? Do grupy zdrajców można zaliczyć ówczesnych polskich magnatów i szlachtę koronną, którzy widzieli w Unii wyłącznie korzyści dla swojej prywaty, nie dbając o interes narodowy i konsekwencje z niej wynikające. Zaniepokojony poseł rosyjski jeszcze tego samego dnia doniósł carowi Iwanowi IV Groźnemu: Unia ta polega na tym, że wszystkie prowincje stanowić będą jedno. Tak więc w 1569 roku Rzeczypospolita została wciągnięta do nieswojej wojny przeciwko Rosji. Podsumowując, Unia Lubelska nie służyła interesom Rzeczypospolitej, ale wręcz przeciwnie, spowodowała osłabienie państwa poprzez zaangażowanie sił militarnych w nieswojej wojnie. Dodatkowo polityka króla i jego sojuszników doprowadziła do powstania nowych wrogów, czyli Litwinów, którzy nie marzyli wcale o Unii, w której miała rządzić korona, jak również Rosjan, przeciwko którym wystąpiliśmy zbrojnie. Już 5 marca przy aprobacie litewskich posłów z Podlasia Sejm Koronny przegłosował powtórne przyłączenie województwa podlaskiego do korony Królestwa Polskiego. Chciałbym zwrócić uwagę również na fakty będące pokłosiem podpisania Unii, ale nie dotyczące bezpośrednio ziem litewskich. Otóż 26 maja do korony włączono województwo wołyńskie, a 6 czerwca województwo kijowskie i województwo bracławskie. W owym czasie nie istniało żadne państwo kraińskie, które powstało dopiero w 1991 roku. Wspomniane województwa zamieszkiwali głównie Rusini. Szlachcie ruskiej z tych województw pozwolono zachować swoje prawa i cieszyć się szerokimi wolnościami.
Językiem urzędowym na tych ziemiach nadal był język ruski, a szlachta ruska otrzymała przywileje identyczne jak szlachta polska, a nawet uzyskała miejsca w polskim parlamencie. Pomimo szerokich swobód przyznanych Rusinom, przodkom współczesnych krajeńców, doszło do niezadowolenia społecznego, które miało wpływ na późniejsze powstania kozackie przeciw Rzeczypospolitej, z których największym było powstanie Chmielnickiego. Tak więc dzięki Unii zdobyliśmy również trzeciego wroga, który pokazał wkrótce swoje zęby i który nie jest żadnym przyjaznym państwem, jak to twierdzi lokator z pałacu i cała jego ekipa nazywana elitami. Można się domyślać, że do zawarcia Unii doprowadziły siły dążące nie do wzmocnienia państwa polskiego, ale jego osłabienia, zniszczenia suwerenności i przy okazji osłabienia Rosji. Tym wrogiem Rzeczypospolitej były bez wątpienia Prusy, czyli Niemcy, które mogły najwięcej skorzystać w przyszłości z tej szczegółowo zaplanowanej operacji. Unia Lubelska była iskrą zapalną i zapoczątkowała serię nieszczęść, które wkrótce dosięgły Rzeczypospolitą, już jako obojga narodów. Niestety identyczna sytuacja występuje w czasach współczesnych, w odniesieniu do Unii zwanej europejską. Często pada w internetowych mediach pytanie: skoro Unia początkowo wydawałoby się dobra, nagle zaczyna coraz mocniej ingerować w naszą gospodarkę, zagrażać polskim interesom i suwerenności kraju, czy można ją naprawić? Moja odpowiedź brzmi nie, jest to niemożliwe. Wyjaśnię to bardzo prosto. Naprawić można tylko i wyłącznie to, co jest popsute, co nie zachodzi w tym przypadku. Unia nie jest popsuta, tylko doskonale działa w celu, do którego została stworzona, czyli rzeczywistości dotykającej nas teraz bezpośrednio. Tak więc jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z przykładu wyspiarskiego kraju za kanałem La Manche. Powstaje więc pytanie, kim byli główni zdrajcy w 1569 roku, oprócz osoby króla zaślepionego pychą i żądzą bogactwa. O tym opowiem w kolejnym odcinku, a na zakończenie parę refleksji dotyczących świata iluzji tworzonego przez władców i kolejne ekipy rządzące. Większość podawanych faktów historycznych jest zbiorem pewnych wydarzeń z przeszłości. Nie oznacza to jednak wcale, że ujawniają one intencje postaci mających na nie bezpośredni wpływ. Dlatego też nie można stwierdzić jednoznacznie, że ktoś występujący przeciwko rzekomemu złu był dobrym człowiekiem, gdyż jego działania często podyktowane były korzyściami materialnymi, a nie domniemanym heroizmem w walce z niesprawiedliwością. Takiemu stanowi rzeczy winna jest natura ludzka, która praktycznie jest niezmienna i którą wykorzystują siły zła, tworząc iluzje, czy to w czasach współczesnych, czy odległych o setki lat w przeszłości. Dlatego też od wieków stosowana przez możnowładców technika polega na stworzeniu wroga ludu czy społeczeństwa i tym samym pretekstu do występowania w jego obronie. W ludzi wpompowuje się poprzez media wszelkiego rodzaju przekonanie, że dane państwo czy społeczność jest naszym wrogiem, chociaż jest to całkowicie niezgodne z prawdą, a przyjacielem robi się naszego wroga. I jeżeli władza nie stworzy rzekomego wroga, to praktycznie nie ma racji istnienia, bo jak nie ma przeciwko komu walczyć, to po co jest władza? Tak więc od najdawniejszych czasów władza ma być wybawcą, obrońcą, czy wręcz niezawodnym lekarstwem na wszelkie bolączki społeczeństwa. Oczywiście jest to kłamstwo, które wygląda prawie jak prawda, tylko w świecie iluzji. Aby zrozumieć otaczającą nas iluzję, warto stanąć z boku, popatrzeć z góry, wyłączyć telewizor, czyli generator iluzji i zacząć w końcu dostrzegać to, co ukrywane jest przed nami od dziesiątków lat. Skoro telewizja generuje tylko kod kłamstwa,
to może warto zastosować dekoder, jak na przykład zamazane obrazy. Już najwyższy czas zamienić Imperium Pelikanatu na naszą Polskę. Niestety wielu Polaków, czy to z lenistwa, głupoty, czy obojętności, poddało się hipnozie medialnej i na nich nie warto tracić energii, ale odnaleźć osoby poszukujące prawdy. Jak to mówił Wincenty Kadłubek, największym nikczemnikiem jest ten, kto nie żałuje utraconej wolności, a najgorszym władcą taki, który odbiera wolność obywatelom Rzeczypospolitej. Imperium Zła rozpoczęło ataki na wielu frontach, z których jednym z najniebezpieczniejszych jest edukacja naszych dzieci. Do tematu edukacji powrócę w innych odcinkach Zamazanych Obrazów, w których przedstawię fakty historyczne odpowiadające na 3 interesujące nas pytania: kto, kiedy i dlaczego. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 3, w którym opowiedziałem o stosunku Litwinów do Unii Lubelskiej. Serdecznie zapraszam do odcinka 4 pod tytułem Unia, część 3.